To może być największy kryzys na Bliskim Wschodzie od ponad dekady. Izrael zaatakował cele na terytorium Iranu. Minionej nocy spadły tam rakiety i drony, a uderzenia wymierzone były m.in. w obiekty związane z irańskim programem atomowym i w fabryki broni. To, co jeszcze kilka dni temu wydawało się niemożliwe, dziś jest faktem. W tym specjalnym, krótszym odcinku podcastu Świat opowiem Ci, co dokładnie się wydarzyło, dlaczego ten atak może zmienić sytuację w całym regionie i czego możemy się spodziewać dalej. Obejrzyj do końca, a dowiesz się też, dlaczego to wszystko ma także związek z wojną w Gazie. Jest piątek, 13 czerwca 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Podsumujmy ostatnich kilka godzin. W nocy izraelskie rakiety uderzyły w cele na terytorium Iranu. I to jest jedno z najbardziej ryzykownych działań izraelskiej armii od lat. Celem były obiekty wojskowe, a także instalacje powiązane z irańskim programem nuklearnym w Natanz, w Bushehr i w wielu innych miejscach, gdzie znajdują się centra badawcze i podziemne zakłady związane z rozwojem technologii jądrowej. W chwili, gdy nagrywam ten odcinek, trwa właśnie druga fala bombardowań. Celem ataku byli także dowódcy wojskowi i naukowcy pracujący w Iranie nad bronią nuklearną. Część rakiet spadła na bloki cywilne. Iran twierdzi, że zginęli także postronni Irańczycy, w tym dzieci. Najważniejszym zabitym wojskowym jest dowódca irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, czyli elitarnej jednostki wojska. Generał Hossein Salami był jedną z najbardziej wpływowych postaci w kraju. Patrząc na mapy, widać, że skala tego ataku jest bez precedensu. Iran odpowiedział niemal natychmiast, najpierw komunikatami o gotowości do odwetu, potem realnymi działaniami. W kierunku Izraela zostało wysłanych około 100 dronów. Większość z nich została przechwycona przez Izrael. Irańskie władze, podobnie jak wcześniej Izrael, zapowiedziały, że to dopiero początek. I dlatego największy strach budzi nie to, co już się wydarzyło, ale to, co może się wydarzyć, jeśli Iran zdecyduje się na poważny kontratak, a Izrael, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, odpowie na przykład atakiem na najwyższego przywódcę duchowego Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego. To może rozpocząć pełnoskalową wojnę. I to nie tylko między dwoma państwami, ale z udziałem całego regionu. Dlaczego Izrael zaatakował? Dla Izraela irański program atomowy to egzystencjalne zagrożenie. Od lat izraelski wywiad, armia i kolejne rządy próbują opóźniać rozwój irańskiej technologii jądrowej, atakując naukowców, sabotując instalacje, infekując systemy komputerowe. Teraz po raz pierwszy użyto otwartej siły militarnej w samym Iranie. Izrael obawia się, że Iran, mając bombę atomową, mógłby realnie zagrozić jego istnieniu. I nie są to słowa na wyrost. Irańskie władze wielokrotnie mówiły o konieczności wymazania Izraela z mapy świata. Te wypowiedzi są w Tel Awiwie i Jerozolimie traktowane śmiertelnie poważnie. Dlatego nawet potencjalna możliwość, że Iran zbliża się do posiadania broni jądrowej, jest dla Izraela czerwonym alarmem. A czym jest ten irański program nuklearny? Pewnie się zdziwisz, ale nie powstał on za rządów radykalnych ajatollahów, bo jego początki sięgają lat 50., gdy Iranem rządził szach i ściśle współpracował ze Stanami Zjednoczonymi. To właśnie Amerykanie dostarczyli Iranowi pierwszy reaktor badawczy w Teheranie. Szach miał ambitny plan – budowa kilkunastu reaktorów jądrowych do roku 2000. Wszystko zatrzymała jednak rewolucja islamska w 1979 roku, a potem wojna z Irakiem. Ale w latach 90. nowa władza, czyli ajatollahowie, wrócili do projektu i wtedy zaczął się tajny wymiar tej operacji. Dziś Iran oficjalnie twierdzi, że rozwija energię atomową w celach pokojowych, ale Zachód, a przede wszystkim Izrael, są przekonani, że program ma też wymiar wojskowy. Iran osiągnął poziom wzbogacenia uranu powyżej 60%, a do produkcji bomby potrzeba 90%. I to właśnie budzi największy niepokój. Jeśli oglądasz nas na YouTube, to na górze ekranu masz teraz link do odcinka, w którym opowiadamy nieco więcej o tym programie. A dlaczego wojna zaczęła się właśnie teraz? W tle tej izraelskiej operacji trwają negocjacje między USA i Iranem, nieformalne rozmowy o ograniczeniu programu nuklearnego w zamian za zniesienie części sankcji. I właśnie te rozmowy Izrael chciał prawdopodobnie storpedować, mimo iż prowadzi je Donald Trump, który dla izraelskiego premiera jest teraz największym sojusznikiem. Z punktu widzenia Netanjahu i jego rządu każde porozumienie z Iranem to iluzja, bo Iran, nawet jeśli coś podpisze, to i tak będzie potajemnie rozwijał technologię jądrową. Dlatego Izrael wolał działać teraz, zanim jakiekolwiek dyplomatyczne rozwiązanie zostanie ogłoszone.
A dlaczego Iran działa wbrew Stanom Zjednoczonym? Choć Izrael od lat współpracuje militarnie i wywiadowczo z USA, to ten atak prawdopodobnie odbył się bez pełnej zgody Waszyngtonu. Donald Trump, który znów odgrywa istotną rolę w amerykańskiej polityce, miał zaledwie kilka dni temu przestrzegać Netanyahu przed eskalacją. Ale premier Izraela nie tylko nie posłuchał, ale zrobił to prawdopodobnie świadomie, bo wewnętrznie jego rządy są zagrożone. Wojna w Gazie ciągnie się miesiącami. Społeczność międzynarodowa oskarża Izrael o ludobójstwo, a w samym Izraelu, co dla Netanyahu znacznie ważniejsze, rośnie sprzeciw wobec dalszych działań wojennych i zbrojnych. Zatem atak na Iran to dla Netanyahu odwrócenie uwagi i powrót do roli pana bezpieczeństwa, Mr. Security, jak kiedyś sam się określał. A dziś znów próbuje tę rolę odegrać. I znów, jeśli oglądasz nas na YouTube, to na górze ekranu widzisz teraz link do odcinka o izraelskim premierze. Czy zatem dojdzie do dużej wojny na Bliskim Wschodzie? Najprościej rzecz ujmując, nie wiadomo. Nie pierwszy raz dochodzi do napięć między Iranem a Izraelem, ale po raz pierwszy tak otwarcie. To nie jest sabotaż, to nie są tajne operacje, to atak z jednego państwa na drugie. Pytanie brzmi, czy to był jednorazowy cios, czy początek kampanii? Jeśli Izrael uderzy jeszcze raz, a Iran znów odpowie, sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Zwłaszcza jeśli w konflikt włączą się sojusznicy. Hezbollah w Libanie, proirańskie milicje w Syrii, bojówki z Jemenu. Tak jak było przy okazji ataku Izraela na Gazę, zaraz po masakrze, jakiej dopuścił się Hamas 7 października 2023 roku. Bo to właśnie ten atak i brutalne naloty Izraela na Palestyńczyków w Gazie uruchomiły domino w regionie. Można zatem powiedzieć, że architektem tego, co się dzieje teraz, jest nie tylko Izrael, który ewidentnie chce teraz załatwić wszystkie swoje porachunki, ale także nieżyjący już lider Hamasu Yahya Sinwar, który zaplanował atak na Izrael 7 października, bo to wtedy właśnie ruszyło domino. Czy to, co się dzieje, oznacza początek końca reżimu w Teheranie? Izraelczycy, nawet ci krytyczni wobec Netanyahu, marzą o końcu reżimu ajatollahów. Ale nie łudźmy się, to się raczej nie wydarzy. W przeszłości, w momentach zagrożenia, Irańczycy, raczej nawet ci prześladowani i zbuntowani, jednoczyli się wokół swojego państwa, bo strach przed obcym wrogiem bywa silniejszy niż nienawiść do własnych rządzących. Reżim w Teheranie ma także silne struktury, ma nadal lojalne służby i potężny aparat represji. Ten atak raczej nie osłabi władzy, wręcz przeciwnie, może ją jeszcze bardziej scementować. A czy to może być początek końca Netanyahu? Też nie. Bo izraelski premier wśród swoich obywateli będzie się teraz, przynajmniej na jakiś czas, cieszył większym szacunkiem niż dotąd. Jeśli cenisz takie szybkie i rzeczowe komentarze, zasubskrybuj podcast Świat. Na Spotify kliknij obserwuj, a na YouTube zostaw komentarz i lajka. To pomaga w zasięgu. Wyślij ten odcinek znajomym albo wrzuć go na stories, bo to naprawdę robi różnicę. Podcast Świat znajdziesz na Spotify, na YouTube i przede wszystkim na platformie podcastowej Polskiego Radia. Jesteśmy także na Instagramie, Facebooku i na Threads. Tam wpisz Podcast Świat. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.